I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Wróżenie z fusów. Wracamy do Crypto University jak co środę wieczór. Zobaczymy, czy na spokojnie będziemy mogli przeżyć kolejny tydzień, czy dowiemy się czegoś nowego, czy faktycznie te 10,5 tysiąca dolarów za Bitcoina nadal musi tutaj zostać przebite, czy coś się zmieniło. Zobaczymy właśnie w tej audycji. Także zapraszam, jeżeli umiecie po angielsku, nie ma problemu. Tutaj zawsze jest link podany do oryginału i dużo można szybciej zobaczyć każdą audycję, która jest przecież tłumaczona. Dobra, zaczynamy. Aspekt psychologiczny najpierw, a więc purpurowa koszula, troszeczkę niejednoznaczny sygnał, co tutaj się wydarzy. No ale zobaczmy też, jeżeli chodzi o temat tej audycji, czyli Bitcoin zrobił właśnie coś, czego nie zrobił przez 7 lat. Zobaczymy, co to będzie. This is an important chart. To jest bardzo ważny wykres. We have circled on the chart is every January candle. A więc na tym wykresie zaznaczyliśmy każde styczniowe świece. Now, if we scroll back and we look at the history of Bitcoin for every January, it's very interesting. I jeżeli byśmy spojrzeli na historię Bitcoina w styczniu, no to wtedy ta historia wygląda ciekawie. It's quite fascinating. For the first Nawet fascynująco. couple months, we had some green candles. Couple monthly candles. So Przez pierwsze miesięczne świece w pierwszych latach, czyli chodzi o styczniowe, the first 4 years of the history of Bitcoin, January was a very solid month. styczeń był najczęściej bardzo ciekawym miesiącem, czyli solidnym. Then we proceeded to have 5 years in a row where January was pretty devastating. Potem przeszliśmy na 5 lat kolejnych, gdzie stycznie były już troszeczkę dewastujące. Right? Czyli czerwone świece. Tutaj mamy pierwsze 4 na zielono, potem mamy kolejne 5 na czerwono. And then we had the most recent one. I teraz znajdujemy się w nowym, styczniowym, Which this candle hasn't done what it's done since this candle. czyli ta świeca to jest ta, której Bitcoin nie zrobił od tej świecy w 2013. Ciekawe dlaczego nie w 2014, ale zobaczymy. Way back in 2013. It's been 7 years. Także 7 lat. It's been 7 years. And let me know your comments down below if you know what I'm referring to. Because it's pretty big news. Bo to jest bardzo ciekawy news. Daj znać w komentarzach, czy wiesz, o czym mówi. Right? And you Aha, chyba nie muszę przypominać o tym, że to mi się podoba. Wchodzimy zawsze, dajmy łapę i subskrybujemy kolegę za to, że po prostu dzieli się tą informacją z nami. may say, well, Steve, I think it's green candle. We haven't had a green candle in 7 years. No, that's not true because this is a green candle here in 2014. No i jeżeli chodzi o to, co się działo w 2014, teraz właśnie to tłumaczę, no ale mówiłeś o zielonych świecach. Dlaczego nie ta z 2014? But this candle represents something. Ale ta świeca reprezentuje coś. This candle signifies something that we haven't seen since this candle here. Pokazuje nam coś, czego nie wydarzyło się od tej właśnie świecy, której pokazuje w styczniu 2013 roku. So we're going to jump into it. But I also want to jump into some really important charts. The most important charts right now as we speak. Ale przejdziemy też do bardzo ważnych wykresów, które teraz są też na wykresie. And today we're also Bardziej formacji. going to cover my favorite altcoin, which I have a strong feeling it's probably your favorite altcoin too. Porozmawiamy też o mojej ulubionej kryptowalucie, a bardziej altcoinie. Judging by the amount of comments I got by it. So we're going to cover that as well. But we need to Chyba już tutaj wiem, Ethereum będzie, także można zawsze sobie spojrzeć. Jak to Karamba mówi. we need to start right here. All right, I'm going to show you some charts today that are pretty fresh, pretty new. And we're going to talk about formations, right? Porozmawiamy też o formacjach, oczywiście. There's a lot of formations in charting, whether it's crypto or stocks or forex. All of these formations are the same. Jeżeli rozmawiamy o formacjach, które pojawiają się na wykresie, czy to jest forex, czy to są giełdy, czy to jest krypto, wszystkie tak samo działają.
Now, whether it's a head and shoulders or you have a falling wedge, Kiedy to jest na przykład head and shoulders, falling wedge, tutaj po angielsku będziemy tłumaczyć, wszyscy już chyba wiedzą po polsku, co one oznaczają. or you have a pennant or a Głowa i ramiona, powiedzmy, filiżanka. bull flag, these are all formations, right? I to są te wszystkie formacje. Now, this is a cup and handle. Tutaj mamy akurat cup and handle. Cup and handle is a relatively new formation. I think in the late 80s it really came about and it was To jest w miarę nowa formacja, w latach 80. gdzieś tutaj się pojawiła widely used, especially in the early 90s, and it's used today. i może też gdzieś na początku lat 90. i jest używana do dzisiaj. Right? What is a cup and handle? Czym jest cup and handle? You can clearly see right here a cup, Czyli widzimy formację filiżanki, można też tak powiedzieć, czy kubka, and you can clearly see here what would be a handle. bardziej filiżanka, no filiżanka. No i widzimy też oczywiście ucho od filiżanki. Those of you in the UK, you would say a spot of tea, and you know if you're an Aussie or a Kiwi, you would say a cuppa. I jeżeli jesteście w Australii, powiedzielibyście kapa, a jeżeli jesteście w Wielkiej Brytanii, spot of tea chyba, dokładniej powiedział. But this is a cup, right? We're halfway home. We have a cup. We do not have a handle. Czyli mamy zarysowaną filiżankę, a nie mamy zarysowanego ucha. But the interesting thing is you may say, well, Steve, how do I trade this? And how do I interesujące jest to, pewnie pytacie, ale jak mam tutaj zadziałać? Jak mój trade ma wyglądać? I trade any formation? The most critical thing to do with any formation is you have to trade the confirmation. That's where everybody gets it wrong. They say, you know what, this is a cup and we're definitely going to have a handle. I'm buying right now. I najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to nie czekanie na potwierdzenie danej formacji. Czyli już widzimy, że jest zarysowana filiżanka i w tym momencie już wskakujemy, bo faktycznie to ucho się zapełni i wyskoczy tutaj pewnie Bitcoin wyżej. Także mówi o potwierdzeniu. To jest bardzo ważne, żeby czekać. Widzę, że tą audycję nagrywał przed tym wystrzałem, który mamy teraz. Sprawdźmy sobie jeszcze raz koń paprykę na dzisiaj. Zobaczmy Bitcoin $9711, czyli już tutaj troszeczkę się zmienił wykres od momentu nagrywania. No, ale zobaczymy. No, terrible idea. What you have to do is trade the confirmation of the formation. Co trzeba zrobić, to po prostu tradeować potwierdzenie tej formacji. Right? So we have a cup. Now we ask ourselves, is it a legit cup? I teraz pytamy siebie, czy to jest prawdziwa filiżanka. O. Right? Here's some technicals that we need to look for. First of all, you I musimy podejść od technicznego podejścia do tego. can't have a V formation. You have to have a rounded bottom. Nie może to być taka formacja litery V. If you see a V formation and somebody's saying it's a cup and a handle, no. Jeżeli ktoś mówi wam, że wtedy po tej literce V jest to cup and handle, czyli filiżanka, formacja filiżanki, wtedy nie. It's definitely not. You have to see that rounded bottom. Trzeba widzieć właśnie to, jak tutaj mamy zaokrąglony spód. With the handle, you want to see the handle be in some sort of channel like this in a downward motion. I jeżeli chodzi o handle, musimy tutaj zobaczyć właśnie spadek tej ceny w tym kanale. It's a correction from the peak, meaning we just had our high here, we came back down with the correction, we battled back up. We're essentially forming a double top. Czyli formujemy tutaj podwójny szczyt, widzimy, czyli na jednodniowym wykresie, czyli jedna świeca ma jeden dzień, formujemy tutaj jeden szczyt, drugi szczyt i schodzimy z uchem niżej ceny. With a cup, right? And this pullback is the most critical piece. We can't see the pullback go 1/2 of the distance. If we do, it's not a traditional cup and handle. I nie możemy też widzieć na przykład spadku połowy, tylko tego cup and handle, czy za dużego spadku. Traditional one would see about 1/3 of the way. So Czyli 1/3 drogi powinna ta cena spadać. if you take from the bottom to the top, Jeżeli sobie sprawdzimy cenę od dołu do góry, 1/3 będzie gdzieś tutaj, tej całej formacji wzrostowej, wtedy tu ta cena ewentualnie powinna schodzić. if you see the handle form 1/3, we're in good shape.
So just a couple points about this cup and handle, right? It started forming in October. Kiedy zaczęła się formować albo tworzyć ta formacja, a więc w październiku, pod koniec października 2019 roku. We came back down, we formed a nice base, Spadliśmy niżej, utworzyliśmy fundament, bazę came back up, and here we are today. i teraz jesteśmy na podwójnym szczycie. We may just be starting our handle. Now, Bardzo możliwe, że zaczynamy teraz nasz uchwyt. with formations, is it, oh my God, Steve, if we have a cup and handle, is it 100% of the time we have an explosion? No, that's not reality. It's never happened that way. I czy za każdym razem będziemy widzieć tutaj wystrzał, czy za każdym razem tutaj powiedzmy coś będzie się działo tak jak powinno w 100%? Nie, oczywiście, że nie. Same with head and shoulders. Tak samo z Head and Shoulders. Nie mylić z szamponem, tylko chodzi oczywiście o głowę i ramiona, formację. Same with a bull flag, same with a falling wedge. Tak samo z byczą flagą, z opadającym klinem. All of these formations, again, you have to look for the confirmation. Wszystkie te formacje musimy zawsze czekać na potwierdzenie. To trade, if you trade formations. Jeżeli oczywiście tradujemy formacje. Again, if you're a trader or an investor, you have to be very specific about your approach. If you're a formations trader, only focus on that, right? So just as a point of reference, we will be tracking this cup and handle. We may be in the midst of forming a handle. And again, if we do form this handle, we would like to see it stay above 8K. Także jeżeli ta formacja będzie dalej się tworzyć, tutaj widzimy, że wystrzeliliśmy wyżej poza tą formacją, ale może być oczywiście fake out na jednodniowym, także czekamy do zamknięcia świecy, ale jeżeli mielibyśmy nadal tą formację tworzyć, wtedy Bitcoin by spadał gdzieś do granic $8,000. You know, if it's in a 8.3 or 8.6, we're pretty good. Jeżeli to jest 8400, 8600, nadal świetnie to wygląda. Right? And again, these are probability and statistics. Pamiętajcie, że to jest tylko prawdopodobieństwo i statystyki. Right? Is it 100%? No. Czy to się wydarzy w 100%? Oczywiście, że nie. We haven't even completed the formation, but it's something very interesting, something very relevant and very powerful that I wanted to share with you. Again, this is where we take this complex world of crypto and make it super simple. Dokładnie, to są te kompleksowe zadania, które w świetny sposób przedstawia nam KRYPTO University. Ok, zwiewnym krokiem przejdźmy troszeczkę dalej. So this chart we've been using for a couple of years now. Ten wykres używamy już od 2 lat. And it's very, very critical that we understand the stages. I to jest ważne, żeby zrozumieć poziomy, które tutaj zarysowaliśmy. What we want to start with is, remember when we were back down here at 3K, Pamiętacie, jak byliśmy z Bitcoinem w granicach 3000, 3132, 300, 3200 and we fell right to that 200 week. i spadliśmy oczywiście do tych 200-tygodniowej średniej kroczącej. Remember we talked about the 3-day death cross, we fell to the Rozmawialiśmy o 3-dniowym death crossie wtedy, czyli krzyżu śmierci. 200 week. That was the only target we had. It's easy I potem mieliśmy właśnie ten cel 200-tygodniowej średniej kroczącej. now to look back and say, yeah, that's when we went on a pretty legendary rally, but how at the time, how would we know something like that? I wtedy, jak wiedzieliśmy coś na ten temat? Now, we made this video in December 15th, 2018. I w tym wideo 15 grudnia 2018 roku, Right when we were at about 3,200 gdzie byliśmy w granicach $3200 and on the 200 week i na 200-tygodniowej średniej kroczącej, moving average. This is one of our most highly viewed videos because we called a legendary rally. i to jest jedno z naszych najbardziej uczęszczanych wideo, które po prostu ludzie tutaj spoglądali, 55 000 wyświetleń. In this video when everyone else was calling for a very big downfall. I każdy w tym okresie mówił o jeszcze niższym spadku, powiedzmy $1000. And it's what you want to do to be very disciplined is follow a core set of rules and a core set of principles and really avoid the news, avoid all the drama. I na czym powinien się skupić, to to, żeby po prostu zdecydować się na te zasady, które tutaj próbujemy ustalić, nad konsystencją i
oczywiście pominąć newsy i wiadomości, które nadchodzą zewsząd. And only focus on the facts and the charts, and A więc fakty na wykresie. you'll achieve a much higher level of success and keep a clear mind and really focused on the game plan. I to Ci pomoże wejść w większy sukces w game plan. Right? So obviously we did have a legendary rally. Także mieliśmy ten legendarny wzrost. It was bigger than pretty much everybody had thought. Był wyższy niż każdy myślał w owym czasie. And we got up near the top and everyone was calling for us to go Doszliśmy do 14 000 praktycznie. a lot higher, and we called the top at 14K because of the weekly gravestone doji candle. Also my student Dlatego, że mieliśmy potem też tygodniową gravestone doji candle. knew to sell and take profits at 13,500. I to nam też mówiło o tym, żeby wziąć profity w granicach 14 000 $. And then we had this downfall. A potem mieliśmy ten spadek oczywiście do 6400. So when you are an investor or a trader, what you want to do is take a step back from the charts you look at now and look at a bigger time frame. So I jeżeli jesteś inwestorem w Bitcoinie, powinieneś spojrzeć na to z wyższej perspektywy, czyli powiedzmy z innego interwału czasowego. Nie, pewnie chodzi mu o dniowy, tygodniowy to już lepiej, ale o powiedzmy godzinny, dniowy, tylko trzeba spojrzeć tutaj na powiedzmy na przykład miesięczne świece. so that you can see bigger trends. For example, everybody either made all their money or lost all their money from here to here. I pewnie albo ktoś zarobił ogromne ilości pieniędzy od 3000 do 14, albo ktoś stracił ogromne ilości pieniędzy w tych właśnie cenach. Right? They either left a ton of money on the table and didn't take a position, or they were beating themselves up, right? And same from this move to here. It's where you probably lost a lot of money, and people that knew what they were doing made all their money. I ludzie, którzy wiedzą, co robią, zarabiają duże ilości pieniędzy, a ludzie, którzy nie, po prostu je tracą. Doubled their Bitcoin, right? So this is how I want you to start looking at the charts, to really turn that corner, to really achieve more success than you have so far. Now, we remember that 10K. When we broke that 10K, we said, look, the only level we're watching is that 6.4K. Czyli wiemy to z poprzednich filmów, że powiedzmy jak patrzyliśmy na 10 000, kolejna granica, na którą patrzyliśmy, to jest 6400. Ja już przesunę troszeczkę dalej, bo wiemy to z poprzednich filmów. Czyli jeżeli na miesięcznej świecy tutaj wyjdziemy oczywiście powyżej $10,500, wtedy będziemy mówić faktycznie o tych wyższych szczytach, oczywiście korpusem świecy, nie tylko nicią, i naprawdę będzie to ciekawie wyglądać. But the question is, this thing that we haven't done in 7 years, is that the thing that can propel us over the top? I tutaj zastanawia się, czy ta rzecz, która nie wydarzyła się na Bitcoinie od 7 lat, wystrzeli nas powyżej $10,500, bo tu jest duża linia oporu, widzimy. That the thing that can propel us into a full-on bull market? Is that the thing that can make us go parabolic? Czy to nas pociągnie parabolicznie w górę? That's what we're going to investigate. Now, another fascinating development is this Gaussian channel. Kolejnym wykresem, który będziemy tutaj patrzeć i fascynującym jest Gaussian Channel. We've been talking about the Gaussian channel now for a couple years. It's very fascinating what has happened over the history of Bitcoin. I mówiliśmy też o tym od 2 lat. We zoom out and we look at all of the data. Jeżeli sobie spojrzymy na wszystkie dane, you have your green channels and your red channels. Mamy te zielone pola w tych kanałach i czerwone. And the Gaussian channel, right? This is on the weekly chart. To jest na tygodniowym wykresie, czyli interwał czasowy 1 tydzień. Any time in the history of Bitcoin that we've entered the green, we've stayed inside that channel for an average of 1 year. Za każdym razem, kiedy wchodziliśmy właśnie w ten kanał, z ceną, czyli chodzi tutaj, jak tutaj ta cena była, powyżej tego kanału, wchodzimy z ceną przynajmniej przez rok
byliśmy w tym kanale Gaussian Channel. We entered here into the green and we stayed in or below that channel for 1 year and we came out of the channel during the red phase. I wychodziliśmy za każdym razem z tego kanału podczas czerwonego koloru. Right? Here we entered as well in August and we stayed in or below the channel for 1 year and we W 2014 w sierpniu też weszliśmy w ten kanał, wyszliśmy rok później came out in the red. Same też w czerwonym kolorze. thing played out here in 2018 I tak samo w 2018. in 2019. However, we re-entered here in November, Ale tym razem weszliśmy też w listopadzie 2019 roku, which we've never done before. gdzie nigdy do tej pory tego nie zrobiliśmy. We've never came out of the channel after 1 year and then quickly re-entered. Po prostu nie zrobiliśmy takiego powrotu bardzo szybkiego do tego kanału. It's never happened. Nigdy to się nie wydarzyło. It's never happened. Also, what's never happened is we've never come out of the channel during the green phase. We may be on track I co jeszcze się nie wydarzyło, nigdy nie wyszliśmy też z tego kanału podczas zielonego koloru. to do 2 things that we've never done before back to back. We're close here. We're going Jesteśmy bardzo blisko wyjścia z tego kanału. to need to wait until Sunday at Musimy poczekać do niedzieli, midnight do północy, to see where this weekly candle closes. zobaczyć, gdzie ta świeca się zamknie na tygodniowej. And if we can close outside of this channel, which if we zoom in here, the top of this channel right now is about 9243, I góra tego kanału jest w granicach 9200. right? If we close above there, Jeżeli zamkniemy tygodniową świecę powyżej 9200, this will be back to back bramy niebie... Dobra, już żartuję z tymi bramami, ale będzie to pozytywnie wyglądało. first time ever in the history of Bitcoin. Pierwszy raz z historią Bitcoina. Dobra, ja już przesunę troszeczkę dalej. Wracamy do tych styczniowych świec. January chart. I hope you left a comment down below guessing what it is that just happened that hasn't happened in 7 years. Także mam nadzieję, że zostawiliście komentarz, co się wydarzyło pierwszy raz, co się nie wydarzyło od 7 lat. Again, if we look at the big picture patterns, we started off the history of Bitcoin with consecutive 4 yearly consecutive green candles in the month of January, followed by 5 back to back to back to back to back red candles in the month of January. Czyli podsumowanie, zaczynaliśmy od 4 świec zielonych, można powiedzieć na samym początku, styczniowych, potem 5 czerwonych. Now, why is that important? Dlaczego to jest ważne? Well, if you're into the stock market or you're into companies or business in general, Jeżeli jesteś też na giełdzie czy w biznesie generalnie, you'll often hear that we compare earnings to the prior year during that period. często słyszymy, że porównujemy zarobki danej firmy z różnych części kwartałów czy powiedzmy miesięcy. Whether it's prior quarter or prior month. Czy to są kwartały czy miesiące. Why does that happen? Because Dlaczego to się dzieje? a lot of things are cyclical. There's a lot of patterns Bo bardzo dużo rzeczy jest cyklicznych, bardzo dużo wzorców, that repeat itself. There's certain times a year które powtarzają się parę razy w roku, where buying habits are similar or what have you. But comparing gdzie podaż powiedzmy w pewnych miesiącach jest podobna, monthly candles popyt tak samo. are very significant to understand the big picture. So we understand, okay, 4 years in a row, green candles, 5 years in a row, red candles. But what happened here was very significant for Ale co się wydarzyło właśnie w tym pierwszym zielonym od, można powiedzieć, 5 chyba lat, a pierwszy raz się wydarzyło coś innego od 7. multiple reasons. Zobaczmy. Number one, if we zoom in here, we know that this is a bullish engulfing candle. Widzimy, że to jest bullish engulfing candle. Now, if you zoom out, we've actually never had in the history of Bitcoin
a bullish engulfing January candle. I jeżeli byśmy spojrzeli w historię, nigdy nie mieliśmy takiej świecy w historii styczniowych świec. There's never been a January candle that was a bullish engulfing candle. This happens to be our first. If we dig in deeper, we say, hey, this is actually a pretty substantial. This is not just a typical green candle. This is the Jeżeli spojrzymy na to troszeczkę głębiej, to wtedy widzimy, że to nie jest typowa też świeca. month of January was pretty massive in terms of gains. We're talking about 31% Rozmawiamy o 31% wzrostu w styczniu. gains in the month of January. Again, measuring the bodies, the open and the close. If you look at that as a standalone candle, especially in the month of January, we haven't seen gains like this in 7 years. I jeżeli byśmy spojrzeli na świece i wzrosty przez ostatnie 7 lat, nie widzieliśmy takiej świecy, takich wzrostów przez ostatnie 7 lat. In the month of January, we have W styczniu. to go back all the way to this candle back in 2013. Musielibyśmy się cofnąć do 2013 roku, żeby mieć podobny tutaj wydźwięk. Which we can do a quick measurement here. It saw roughly 57% Wtedy było to 57% w jeden miesiąc. gains in the month of January. This is substantial. And Także to jest poważne. again, as you compare January to January, it's very fascinating, but the question then quickly becomes, well, Steve, what about February? Ale pewnie pytanie zaraz się pojawia, Steve, a co z lutym? And that's what we're going to get into next. I będziemy na ten temat rozmawiać. Because if you compare February to February, there's also a very fascinating pattern. Bo jeżeli porównamy sobie luty do lutego, też się dzieją ciekawe wzorce. That is playing out. By the way, I just gotta say I love Wednesdays. I love Wednesdays. I don't know where in the world you're living, but I hope you look forward to Wednesdays as much as me. Tak czy tak, chciałbym powiedzieć, że uwielbiam środy. Let me know in the comments down below what your thoughts are on Wednesdays. But Dajcie znać, co myślicie na temat środy jako dnia tygodnia. every Wednesday I get jazzed up. I work on these videos for 3 days. W każdą środę tutaj jestem podekscytowany, pracuję nad tymi wykresami od 3 dni, To give it to you on Wednesday. I put żeby wystawić te wykresy dla Was w środę. everything I have into these videos and I hope you enjoy them. So I appreciate all the thumbs up. If you haven't subscribed yet, what the hell are you waiting for? Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, oczywiście na co czekasz? Hit that subscribe button. Should be right over down here and join the movement. Now, let's get into the Golden Cross, Death Cross. We've got to talk about this because there's some fascinating developments. I porozmawiajmy teraz też o Krzyżu Śmierci, Złotym Krzyżu, czyli Death Cross, Golden Cross. Here's our 1 day, right? We have the 50-day moving average in green. We have the 200 in red. Tutaj mamy jednodniowy wykres, czyli jedna świeca ma 1 dzień, interwał czasowy. Mamy 50-dniową średnią kroczącą na zielono i 200-dniową średnią kroczącą na czerwono. Now, as you well know, to be in a bull market, I know a lot of people either scream bull or scream bear and they do it every day of the year, but we like to base things on facts. I wiem, że wiele osób już mówi, że jesteśmy w hoście, w beście. Niektórzy tutaj krzyczą na siebie, że inni, powiedzmy, nie mają racji, więc ja tutaj bazuję na faktach. In scientific data and research. And when you do that, right now, unfortunately, we're in a bear market. I jeżeli by to spojrzeć na to od tej perspektywy, o której mówiłem, jesteśmy nadal w beście. There's no way around it. Nie ma tutaj innej techniki podejścia do tego tematu. Do we have a lot of bullish signals? Yes. Czy mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów? Oczywiście. But until we get confirmation on those bullish signals, Ale dopóty nie będziemy mieć potwierdzenia tych sygnałów, we will still be in a bear market. nadal będziemy w beście. Now, how do you know if we're in a bull or a bear? Jak wiemy, czy jesteśmy w beście, czy w hoście? Well, we're in a bear Od czego to zależy? market if we have a death cross, Czyli jeżeli mamy Death Cross, check box number 1,
and B, price action below the 200-day. I cena poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. When you get those two checkboxes, you're in a bear market. Jeżeli mamy te dwa krzyżyki zaznaczone, jesteśmy w beście. The exact opposite is true for a bull market. I zupełnie przeciwna rzecz ma się do bull marketu, czyli hossy. So right now we're halfway there. Także w tym momencie jesteśmy w połowie dojścia do złotego krzyżu, We have price action above the 200-day. a mamy dlatego połowę, bo teraz jesteśmy powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Brakuje nam tego złotego krzyża Checkbox number 1. Golden do jubilera i będzie. Żartuję. cross seems like it's rapidly approaching. You know, if we were just to take a rough estimate and assume price action will be at least similar to what it's done over the past few weeks, and we hypothetically draw a line on a similar trajectory, you know, we're looking at potentially around the date of my son's birthday. I jeżeli byśmy tutaj zarysowali potencjalny złoty krzyż, który może się wydarzyć, jeżeli ta cena będzie się utrzymywała, oczywiście powyżej 9200, no to w granicach 20 lutego. To jest oczywiście plus minus, to są urodziny też syna KRYPTO University, także wszystkiego najlepszego, oby 200 lat. No i wtedy 20 lutego 2020 powinniśmy widzieć złoty krzyż. Which happens to be February 24th. That's going to be really cool, by the way, first birthday. Pierwsze urodziny. But yeah, Gratulacje. hypothetically, around that date, if we were to continue similar price action. So, if we do, potentially around my son's birthday, we will be in the start of our bull market. I w okolicach urodzin mojego syna będziemy właśnie wtedy w potencjalnej hoście już. Which would be pretty substantial. Now, if we take a step back and we say, okay, what about the 3-day? Now, some people get confused because we're still going to be on a daily chart, but we're going to go to the 3-day mathematics, the similar between the 50 and the 200. We're going to go to the 150, 600. Those of you that are math geniuses, you quickly evaluated, wow, that's a multiple of 3. Yes, so that's how we're going to look at the same data on essentially a 3-day times. I teraz sobie spojrzymy na 3-dniowy też wykres, na jednodniowy, jeżeli tutaj mamy, to będzie 3-dniowa na zielono teraz. Scenario. So we're going to go to the 150, 600. And again, the 3-day death cross, golden cross, they're very powerful. Right? We all talked about the 3-day death cross that happened here. I będziemy sobie rozmawiać teraz o 3-dniowym death crossie, czyli złotym krzyżu i oczywiście krzyżu śmierci. We did videos on it weeks in advance, warning everybody that we're going to fall pretty drastically from 600. I mówiliśmy o tym, że z około $6000 spadniemy, dlatego że pojawił się 3-dniowy death cross i tak się wydarzyło. Or 6,000, sorry. So you can see, plain and simple, that this 150 moving average is still, even given the recent price action, we're still in a downward momentum. We haven't yet turned the corner and started to see price action go up. So if we continue this route, you know, maybe in a handful of months later, we talk about maybe a June-ish, May, June, July, we could see a 3-day death cross if we were to continue similar price action and not rise in prices. I jeżeli byśmy kontynuowali tą cenę w odwrotnym przypadku, czyli cena by spadała, wtedy ten death cross na 3-dniowej może się wydarzyć. Oczywiście w okolicach powiedzmy maja, kwietnia, gdzieś jeżeli ta cena byłaby poniżej 9, 8, 7 tysięcy, to by była kontynuacja tego zarysowanego death crossa, który może nas prowadzić dużo, dużo niżej na 3-dniowym. Us in a bull market. So it's something to keep an eye on, right? We're close to a golden cross in the 1-day, and if we do get that golden cross, it's pretty likely we don't have to worry about the 3-day death cross. Także jeżeli będziemy mieć ten death cross, a bardziej golden cross, czyli złoty krzyż na jednodniowym, wtedy super. Jeżeli cena będzie spadać, będziemy potem obserwować 3-dniowy, bo tu może się pojawić tak samo death cross. Right? Now, what we've pointed out over the past, I don't know,
4 weeks are these two price points. And we said there's 2 check marks to really know if the market has taken a massive turn to the upside. Checkbox number 1, get above 9.2. We've accomplished that. Checkbox number 2, and more importantly, get above 10.5K. I mamy tutaj dwie zarysowane ceny, o których mówiliśmy. Czyli punkt pierwszy, wyjść powyżej 9200, to się już wydarzyło. Jesteśmy w połowie drogi, ale wyjście też powyżej 10500, gdzie utworzymy nowy, wyższy szczyt. Now why, you ask? Well, that would make us have a higher high. Także to już wiemy, to już zostaje, ja już przewijam dalej, tutaj nic się nie zmienia. Teraz sobie porównamy lutowe. Lutnie raczej nie. Lutowe świece. Here is the February. What you'll notice is it's very fascinating. If you compare the January to February, for example, let's just look at the recent action. We know that from our January perspective, we had 5 red months in a row leading up to our recent candle. But the exact opposite is true for February. We have 1, 2, 3, 4, 5. Okej, jeżeli przypominamy sobie, o czym mówiliśmy na początku tej audycji, gdzieś tam w połowie, na temat tych styczniowych świec, wiemy, że świetnie to nie wyglądało w tych 5 latach od 2015 do 2019, gdzie mieliśmy te styczniowe świece czerwone. Ale świece z lutego, powiedzmy tak, świece z lutego wyglądały zupełnie przeciwnie, czyli były zielone. Green months in a row, the exact opposite of the January. So the question quickly becomes, well, is the exact opposite about to play out? I teraz jest pytanie, czy zupełnie przeciwna rzecz się wydarzy, czyli ta ostatnia świeca z lutego będzie po prostu czerwona. January had a really big candle. Are we about to have a really bad red candle play out? Czy to będzie po prostu miesiąc spadków? In February. But we've got to dig into it a little bit deeper. We know that historically February has actually been really strong. I historycznie, jeżeli byśmy sobie spojrzeli ogólnie na te świece z lutego, wtedy wygląda to naprawdę mocno. For price action. Dla ruchów ceny Bitcoina. Okay, we can go all the way back. February has been a pretty solid month for crypto. Right now, we're not too far in, right? We just started our monthly candle. We went up to 9.6K, which in last week's video we talked about as being the first level of resistance, and we have been met with resistance. I oczywiście w zeszłym miesiącu doszliśmy do 9600, 9500 i spotkaliśmy się z tą linią oporu, w której jesteśmy tutaj, ale dzisiaj już praktycznie ta świeca powinna wyglądać na zieloną, jeżeli jesteśmy na 9700. We're going to see how it reacts. However, we have a bullish engulfing on the monthly. That's a very strong sign. We have a bullish engulfing on the weekly. Także mamy bullish engulfing świecę na tygodniowej i na miesięcznej. A very strong sign. I to są bardzo mocne sygnały. So we did break our trend, right? We look at our last, this getting above 9.2 did break our trend, but we haven't reversed the trend. Także doszliśmy do 9200 i przebiliśmy nasz trend tutaj i nadal nie mamy, powiedzmy, wyjścia z tego trendu, to tylko nadal idziemy wyżej. If you see prices get above 9.5K, the market's going to move very quickly. I jeżeli cena wyjdzie nie 9500, jak tutaj powiedział, tylko 10500, to wtedy będziemy widzieć faktycznie wyższe ceny, dużo się pojawi na markecie, nowych osób pewnie i ludzi, którzy będą inwestować w granicach tych cen. To around 14K. I wtedy możemy widzieć na horyzoncie $14,000. That's where our next major level of resistance would be. There's going to be a lot of hype in the market. Także to już wiemy, oczywiście będzie dużo hype'u na markecie, oczywiście o ile nie będzie też fake outu, tak? Czyli odrzucenia tej ceny i nawrócenia się z powrotem do granic 9000. Zobaczmy dalej. Przejdźmy do Ethereum. This chart for a while now. We covered this formation here. Pokazywaliśmy tą formację już
od dawna, where we started creating higher low after higher low gdzie zaczęliśmy kreować coraz to wyższe doły after higher low with getting rejected from the same level. We i mieliśmy tutaj pierwszą próbę przebicia tego samego poziomu. talked about how that is a textbook formation for a major break. I to jest książkowa wersja formacji na, powiedzmy, przebicie linii oporu. Breakout. We had a major breakout and we came all the way up here and we kept saying to everybody. I doszliśmy po tym przebiciu do $367. Mówiliśmy wtedy w czerwcu 2019 roku. To jest miesięczny interwał czasowy. If you're patient, more than likely we're going to come back and test that 170. I mówiliśmy już wtedy, że jeżeli jesteś cierpliwy, wystarczająco cierpliwy, będziemy powracać i testować jeszcze raz te $170. But you got to be patient. And we did. We came No i to się wydarzyło. back and tested that 170 and we held it 1, 2, 3 months in a row. 3 miesiące trzymaliśmy tą cenę jako linię wsparcia. It's a pretty major level. And several weeks ago, we were down here in price, maybe around 150 or so, and we said, hey, watch the 170. I mówiliśmy w owym czasie, żeby obserwować $170 tutaj. It's the level that we watched back here I to jest poziom, który obserwowaliśmy wcześniej, 1 year ago. In January and December 2018, nawet rok wcześniej, gdzie to był styczeń, luty 2019. and then we watched it when we were up here. We've I widzieliśmy, że doszliśmy do 358. been watching 170 for a long time. And I saw some people in the comments that traded the 170 when we got above it. Again, my videos are not financial advice. I'm not your financial advisor. I widziałem komentarze pod moim filmem, żeby tutaj po prostu wejść w trade'a powyżej $170. Pamiętajcie, że ja nie podpowiadam tutaj finansowo, tylko dzielę się z wami informacjami. You know, if you made some profits, phenomenal. Jeżeli zarobiliście troszeczkę, no to fenomenalnie. But we said watch 170, Ale mówiliśmy o tym. Patrzmy na $170 and that's the level that we got above, and we went on a nice run. i wyszliśmy teraz na ciekawe wzrosty. So, where do we stand now? The next thing to really watch is this 196/200 area. I kolejnym poziomem, na który warto spojrzeć, to jest $1,96,200. Why? If we draw a line here real quick, Jeżeli zarysujemy tutaj linię we'll be able to look left, i zawsze spojrzymy w lewo, right? Every time you're looking at the charts, you're looking left. So again, this is where we keep this very complex world of crypto super simple so that tego już nie muszę tłumaczyć. you have more success. Hit that subscribe button, join the movement, and you better went and got your free class Dokładnie. already. Now, why Kupujesz oscypki, wygrywasz. is this level important? Jesteś zwycięzcą. Again, we're looking left. That's the direction we're always looking. And if we zoom back, we say, okay, this kind of 197 area here was pretty much support and resistance at this key break. I dlaczego patrzymy na $197? Tutaj elegancko troszeczkę przesunął tą linię, ale widzimy, że $197 to była linia wsparcia i oporu. And if we go all the way back here, way back in June 2017, Nawet do czerwca 2017 roku we held it as critical support, the body of perfect support here, i mamy też, no nie zawsze linia jest wsparcia na korpusie świecy. Tutaj widzieliśmy na tej styczniowej, to była tylko nić, ale tutaj już 2 korpusy to bardziej ważne znaczniki dla nas niż tylko nić świecy. body of perfect support in August, the wick of perfect support in No i potem znowuż zejście praktycznie nicią. September. We've got history. Także mamy tutaj historię na tych warunkach, na tej cenie. We've got history at this level. If you see Ethereum get above this level, things are going to get pretty interesting. Jeżeli wyjdziemy powyżej tego poziomu, będzie tutaj ciekawie wyglądać Ethereum. It's a big sign of strength. The next major level would be the bodies here Kolejnym ważnym poziomem to by było $219, around 219. And czyli ten poziom tej świecy, którą tutaj właśnie próbuję dotknąć. again, if you see Ethereum get above these bodies A jeżeli zobaczymy Ethereum, które wyjdzie powyżej $289, here, tych świec, które tutaj są zarysowane, get above around 300,
Ethereum will move very rapidly. Wtedy Ethereum poruszy się bardzo szybko. Ethereum Jego zdaniem, to jest tylko opinia, pamiętajcie. would move really rapidly once we pass 300. Whether we pass it in the next month or two or in the next 6 to 8 months, when you see Ethereum get above 300 here. I jeżeli zobaczymy Ethereum powyżej $300 w lutym, marcu, nie wiadomo kiedy, to wtedy świetnie to będzie nam wróżyć na przyszłość. Okej, także mamy to znowuż. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się więcej z tej audycji. Pozdrawiam oczywiście Crypto University. No i dziękuję mu, że się darmową wiedzą też dzieli, tak? Także życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.